kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się w przestworzach tysiące metrów nad ziemią? Historia lotnictwa pełna jest tajemniczych wydarzeń, które wstrząsnęły światem i do dziś pozostają zagadką dla naukowców. Przygotuj się na poznanie 10 najbardziej przerażających zdarzeń, które miały miejsce w trakcie lotu, powodując szok na całym świecie. Koniecznie oglądaj do samego końca, bo tam historia o duchu na pokładzie, która mrozi krew w żyłach. Napisz komentarz samolot, a przypnę Ci serduszko. Ostatnio zasięgi mocno spadły, dlatego zostaw łapkę w górę, ponieważ przez to nowe filmy nie pokazują się wszystkim subskrybentom. Jeśli możesz, to udostępnij film. Samolot, który stał się kabrioletem. Widziałeś kiedyś samochód kabriolet? Jasne. Ale samolot bez dachu? To już brzmi jak science fiction. Jednak w przypadku lotu numer 243 nie była to zamierzona innowacja, lecz przerażający wypadek. Dnia 28 kwietnia 1988 roku lot wyruszył z Hilo na Hawajach do Honolulu z 5 członkami załogi i 90 pasażerami na pokładzie. Przed startem wszystko wydawało się w porządku. Samolot już 3-krotnie odbył tego dnia loty między wyspami. Nagle, na wysokości 7300 metrów, górna część kadłuba pękła, powodując gwałtowne rozerwanie poszycia samolotu. Kapitan zauważył, że kontrolki przestały działać, a po chwili jeden z oficerów zobaczył otwartą przestrzeń nad kokpitem. Najbardziej dramatycznym momentem była śmierć 58-letniej stewardesy Clarabelle Lansing, która została wciągnięta przez dziurę w poszyciu i zniknęła w przestworzach. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Mimo chaosu na pokładzie, pilot przejął kontrolę nad samolotem i rozpoczął awaryjne lądowanie. W momencie podejścia do lądowania zepsuł się jeden z silników, a piloci nie byli pewni, czy przednie koło podwozia zostało prawidłowo wysunięte. Jednak 13 minut po katastrofie udało się bezpiecznie wylądować na lotnisku w Kahului. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo zaraz przechodzimy do kolejnej fascynującej historii. Zniknięcie Amelie Earhart. Historia zaginięcia Amelie Earhart to jedna z najbardziej tajemniczych spraw w historii lotnictwa. Zanim jednak przejdziemy do samego zaginięcia, poznajmy bliżej tę niezwykłą kobietę. Amelia Earhart była pionierką lotnictwa oraz walczyła o prawa kobiet. W 1928 roku, zaledwie rok po historycznym samotnym locie Charlesa Lindbergha nad Atlantykiem, Amelia została pierwszą kobietą, która przekroczyła Atlantyk na pokładzie samolotu. Była wtedy jedynie pasażerką, ponieważ nie miała jeszcze wystarczającego doświadczenia w pilotowaniu, ale marzyła, by pewnego dnia dokonać tego wyczynu samodzielnie. 4 lata później spełniła swoje marzenie. Jako pierwsza kobieta w historii przeleciała samotnie nad Atlantykiem. Za ten wyczyn otrzymała amerykański krzyż lotniczy, najwyższe odznaczenie lotnicze Stanów Zjednoczonych. Jednak Amelia nie spoczęła na laurach. Nieustannie biła kolejne rekordy, w tym pierwszy samotny lot z Honolulu do Kalifornii. Miała jednak jeszcze jedno wielkie marzenie – okrążenie globu wzdłuż równika. Chociaż wcześniejsze loty dookoła świata były już realizowane, żaden nie przebiegał tak blisko równika. Trasa miała wynosić 46 600 km, co w tamtych czasach było nie lada wyzwaniem. Amelia wybrała nawigatora Freda Noonana oraz kapitana Harry'ego Manninga. W maju 1937 roku wystartowała z Oakland w Kalifornii w swoim specjalnie zaprojektowanym samolocie Lockheed Electra 10E, nazywanym latającym laboratorium. Po 3 dniach dotarła do Miami, gdzie oficjalnie ogłosiła swoją wyprawę. 1 czerwca wyruszyła w lot, który miał na zawsze zapisać się w historii. W ciągu kolejnych dni samolot zatrzymywał się w Puerto Rico, Surinamie, Brazylii, Senegalu, Indiach, Birmie i innych miejscach. Pod koniec czerwca dotarła do Nowej Gwinei. 2 lipca wystartowała w najdłuższy odcinek lotu z Nowej Gwinei do wyspy Howland, oddalonej o 3200 km. Niestety nigdy tam nie dotarła. Ostatnia wiadomość radiowa od Amelii wskazywała, że powinna znajdować się 200 km od wyspy, ale nie była w stanie jej dostrzec. Chociaż amerykański statek Itasca miał pomóc jej w nawigacji, nigdy jej nie zauważył. Po ostatnim sygnale radiowym samolot i jego załoga zniknęli bez śladu. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, jednak nie znaleziono żadnego śladu samolotu ani załogi.
Powstało wiele teorii dotyczących tego, co mogło się stać. Teoria katastrofy i zatonięcia. Większość ekspertów uważa, że samolot spadł do oceanu i zatonął. Teoria o przeżyciu na bezludnej wyspie. W późniejszych latach na jednej z wysp Pacyfiku znaleziono damski but przypominający ten, który Amelia miała na sobie. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, zaginięcie Amelii Earhart pozostaje jedną z największych tajemnic lotnictwa. Samolot, który wylądował 37 lat za późno. Tak, dobrze usłyszałeś. Samolot był w powietrzu przez 37 lat, ale najdziwniejsze jest to, że żaden z pasażerów nawet nie zauważył, że upłynęło tyle czasu. Jak to w ogóle możliwe? Mowa o rejsie Pan Am numer 914, który był samolotem Douglas DC-4 przewożącym 57 pasażerów i 6 członków załogi. Start miał miejsce 2 lipca 1955 roku na lotnisku w Nowym Jorku, a jego celem było Miami na Florydzie. Lot miał trwać zaledwie kilka godzin, ale maszyna nigdy nie dotarła do celu. Nagle 9 marca 1985 roku samolot niespodziewanie pojawił się na radarze lotniska w Caracas w Wenezueli. Obsługa naziemna zauważyła, że pasażerowie wyglądali na przerażonych i zdezorientowanych, jakby obudzili się w zupełnie nowym świecie. Pilot, równie oszołomiony, wyrzucił przez okno kokpitu mały kalendarz, zanim wykonał nagły zwrot, wystartował ponownie i zniknął bez śladu. Co się stało? Niektórzy uważają, że samolot wleciał w portal czasowy lub tunel czasoprzestrzenny, który przeniósł go z 1955 roku do 1985 roku. Istnieją również teorie, że maszyna ponownie weszła w tunel czasowy i wróciła do swojego pierwotnego okresu. Do dziś nie ma żadnych dowodów na to, że ta historia wydarzyła się naprawdę, ale jeśli tak, to jest to naprawdę przerażające. Samolot, który stracił silnik w trakcie lotu. Lot Delta numer 1425 był 30-letnim samolotem, który kursował na trasie z Atlanty do Baltimore. Podczas lotu pasażerowie nagle usłyszeli głośny huk, a kabina wypełniła się dymem. Kapitan natychmiast ogłosił awarię silnika, informując pasażerów, że konieczne jest awaryjne lądowanie. W tym momencie wielu pasażerów zaczęło panikować, myśląc, że to może być ich ostatni lot. Większość wyciągnęła telefony, aby wysłać wiadomości do bliskich. Jednak jeden z pasażerów postanowił nagrywać sytuację i uchwycił coś niezwykle niepokojącego. Wewnątrz uszkodzonego silnika widać było latający metalowy element, a za nim pomarańczową poświatę. Załoga lotnicza podjęła decyzję o zmianie trasy i awaryjnym lądowaniu w Raleigh w Karolinie Północnej. Stewardzi nakazali pasażerom przyjąć pozycję awaryjną. Każdy w samolocie wstrzymał oddech, licząc na cudowne lądowanie. Po kilku minutach pełnych napięcia samolot bezpiecznie osiadł na pasie lotniska w Raleigh. Na pokładzie było 154 osoby. Wszyscy przeżyli. Ale to nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się w kolejnym przypadku. Oglądaj dalej. Cudowne lądowanie. Nie mylcie się, to lądowanie nie dotyczy samego samolotu, ale było spowodowane przez katastrofę lotniczą. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Mowa o locie JAT numer 367, który wystartował ze Sztokholmu do Belgradu z międzylądowaniami w Kopenhadze i Zagrzebiu. Samolot dotarł do Danii 25 stycznia 1972 roku. Przypadkowa zamiana stewardess sprawiła, że na pokładzie znalazła się Vesna Vulović zamiast innej stewardessy o tym samym imieniu. Dla Vesny był to pierwszy lot do Danii i była nim bardzo podekscytowana. Samolot wystartował 26 stycznia o godzinie 13:30 i wylądował w Kopenhadze o 14:30. Vesna zauważyła złego mężczyznę, który opuścił pokład i nie wrócił na samolot. O 15:15 maszyna ponownie wystartowała, ale 45 minut później doszło do eksplozji w luku bagażowym. Samolot rozpadł się w powietrzu nad wioską Serbska Kamienica w Czechosłowacji. Z 20 pasażerów i członków załogi tylko Vesna przeżyła. Znalazł ją miejscowy rolnik Bruno Honka, który usłyszał jej krzyki wśród wraku. Jej turkusowy mundur był cały zakrwawiony, a buty na obcasie zostały zerwane przez siłę uderzenia. Bruno, były sanitariusz z czasów II wojny światowej, utrzymał ją przy życiu, aż przybyli ratownicy. Jak to możliwe, że Vesna przeżyła?
Eksperci lotniczy uważają, że została uwięziona przez wózek z jedzeniem w sekcji kadłuba, co uchroniło ją przed wypadnięciem z maszyny i zderzeniem z ziemią. Pozostali pasażerowie zostali wyrzuceni z samolotu i zginęli na miejscu. Kadłub, w którym była Vesna, spadł pod kątem na zalesiony, pokryty śniegiem teren, co zamortyzowało uderzenie. Dodatkowo lekarze stwierdzili, że niskie ciśnienie krwi Vesny sprawiło, że zemdlała natychmiast po dekompresji, co uchroniło jej serce przed pęknięciem w wyniku nagłego spadku ciśnienia. Po katastrofie przez kilka dni pozostawała w śpiączce. Miała złamaną czaszkę, krwotok mózgowy, połamane obie nogi, 3 złamane kręgi, 1 całkowicie zmiażdżony, złamaną miednicę i kilka żeber. Była sparaliżowana i straciła całkowicie pamięć o wypadku. Co ciekawe, Vesna nie powinna była dostać pracy jako stewardesa. Jej niskie ciśnienie krwi wykluczało ją z tego zawodu, ale ukryła ten fakt, pijąc przed badaniami dużą ilość kawy. Lot, który zniknął bez śladu. Dnia 30 stycznia 1979 roku Boeing 707 należący do linii lotniczych Varig wystartował z Tokio do Los Angeles, mając międzylądowanie w Rio de Janeiro. Samolot zniknął z radarów 22 minuty po starcie 200 km od Tokio. Nikt nie usłyszał już żadnej wiadomości od załogi. Na pokładzie znajdowało się 6 członków załogi oraz ładunek wart $1 200 000. 53 obrazy Manabu Mabe, japońsko-brazylijskiego malarza, które wracały z wystawy w Tokio. Samolot nigdy nie został odnaleziony. Powstało wiele teorii na temat tego, co się wydarzyło. Sabotaż i kradzież. Niektórzy twierdzą, że załoga mogła celowo przejąć obrazy i ukryć się, jednak nigdy nie znaleziono ani jednego z dzieł, co podważa tę teorię. Katastrofa mechaniczna, być może doszło do nagłej awarii, która spowodowała całkowite zniszczenie samolotu, ale brak jakichkolwiek szczątków budzi wątpliwości. Do dziś nikt nie wie, co tak naprawdę się stało. To jedna z najbardziej tajemniczych zagadek lotnictwa. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych niewiarygodnych historii. Pilot wypadający z kokpitu. Rutynowy lot numer 5390 rozpoczął się spokojnie. Kapitan Timothy Lancaster przejął kontrolę po starcie, a drugi pilot Alastair Atchison nadzorował operację. Gdy maszyna osiągnęła wysokość 5300 metrów, piloci odpięli pasy bezpieczeństwa. Wkrótce potem, gdy samolot znajdował się na wysokości ponad 5200 metrów nad Didcot w hrabstwie Oxfordshire, załoga przygotowywała się do serwowania posiłków. Nagle rozległ się ogłuszający huk. Lewa szyba kokpitu od strony kapitana odpadła, a potężne podciśnienie wyrwało Lancastera z fotela i wyrzuciło go przez okno. Kapitan został dosłownie wyssany z kokpitu, ale jego kolana zahaczyły się o stery, pozostawiając go wiszącego na zewnątrz samolotu, wystawionego na lodowaty wiatr i ekstremalne ciśnienie. Drugi pilot, Atchison, natychmiast rozpoczął awaryjny zjazd, aby osiągnąć wysokość, na której można było oddychać bez masek tlenowych. Jednak ogłuszający hałas i zamieszanie sprawiły, że przez długi czas nie mógł usłyszeć odpowiedzi z wieży kontrolnej. W tym czasie steward Nigel Ogden złapał pasa kapitana, trzymając go tak długo jak tylko mógł, podczas gdy pozostali członkowie załogi zabezpieczali wnętrze kabiny i uspokajali pasażerów. Po kilku minutach Ogden stracił siły, więc inni członkowie załogi przejęli trzymanie kapitana. Jego głowa nieustannie uderzała w kadłub samolotu, a załoga była pewna, że nie przeżył. Mimo dramatycznej sytuacji, pilot Atchisonowi udało się uzyskać zgodę na awaryjne lądowanie na lotnisku w Southampton. Gdy wylądowali, załoga odkryła, że Lancaster wciąż żył. Kapitan doznał odmrożeń, wielu złamań i wstrząsu mózgu, ale przeżył ten koszmarny lot. Teraz czas na jeszcze bardziej tajemniczą historię. Samolot bez kapitana. Co się dzieje, gdy statek zostaje bez kapitana? Zazwyczaj kończy się to katastrofą. Tak właśnie było w przypadku lotu Helios numer 522, który wystartował z Larnaki na Cyprze i miał wylądować w Pradze, zatrzymując się wcześniej w Atenach. Dzień przed startem poprzednia załoga zgłosiła problem z uszczelką drzwi oraz dziwne dźwięki dochodzące z tylnej części samolotu. Mechanik przeprowadził inspekcję, ale zostawił system ciśnieniowy w trybie manualnym, zapominając o jego ponownym przełączeniu na tryb automatyczny. Kiedy samolot wystartował, ciśnienie w kabinie zaczęło spadać, ale załoga błędnie zidentyfikowała alarm jako ostrzeżenie dotyczące konfiguracji startowej. Kapitan nie zorientował się, że samolot powoli traci tlen.
Na wysokości 34 tysięcy stóp, około 10 400 metrów, pasażerowie stracili przytomność, a załoga przestała reagować na próby nawiązania kontaktu przez kontrolę lotów. Greckie siły powietrzne wysłały 2 myśliwce F-16, aby sprawdzić sytuację. Kiedy piloci myśliwców spojrzeli przez okna kabiny pasażerskiej, zobaczyli, że kapitańskie miejsce było puste, a drugi pilot był nieprzytomny. Jedyną osobą, która pozostała przytomna, był steward Andreas Prodromou, który próbował przejąć kontrolę nad samolotem, jednak nie miał uprawnień do pilotowania Boeinga 737. Wkrótce paliwo zaczęło się kończyć, a samolot rozbił się w górach w pobliżu Aten, zabijając 121 osób znajdujących się na pokładzie. Zaginiony lot, który powrócił z samymi szkieletami. Ta historia brzmi jak scenariusz horroru. 4 września 1955 roku lot Santiago Airlines numer 513 wystartował z Aachen w Niemczech Zachodnich i miał po 18 godzinach dotrzeć do Porto Alegre w Brazylii. Jednak zaginął w trakcie lotu nad Atlantykiem. Poszukiwania trwały lata, ale nigdy nie znaleziono żadnych szczątków samolotu ani ciał pasażerów. Linie lotnicze zbankrutowały 2 lata później, a sprawa lotu 513 została zapomniana. Aż do 12 października 1989 roku. Tego dnia kontrolerzy lotów w Brazylii zauważyli niezidentyfikowany samolot krążący nad lotniskiem Porto Alegre. Mimo wielokrotnych prób nie udało się nawiązać kontaktu z załogą. Samolot zaczął zniżać się do lądowania i wylądował bez najmniejszych problemów. Kiedy załoga lotniska podbiegła do samolotu i otworzyła drzwi, to co zobaczyli było prawdziwym koszmarem. Na pokładzie znajdowało się 92 szkielety. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi nadal mieli zapięte pasy bezpieczeństwa. Najbardziej przerażające było to, że szkielet kapitana nadal trzymał stery samolotu, jakby prowadził maszynę. Czy to możliwe, że samolot był w innym wymiarze przez 34 lata i wrócił na Ziemię dopiero teraz? Ta historia brzmi zbyt niesamowicie, by była prawdziwa. Istnieje kilka powodów, dla których wiele osób uważa ją za zmyśloną. Pierwsze doniesienia o tej historii pochodziły z gazety Weekly World News, znanej z publikowania fikcyjnych opowieści. Historia jest bardzo podobna do innego mitu o locie Pan Am nr 914, który rzekomo zniknął na 37 lat. Brak jakichkolwiek rzeczywistych zapisów o locie 513 w dokumentach historycznych. Duchy na pokładzie samolotu. To jedna z najbardziej przerażających historii w lotnictwie. W grudniu 1972 roku samolot Eastern Airlines lot numer 401 rozbił się na bagnach Everglades na Florydzie. Maszyna Lockheed L-11 TriStar wystartowała z Nowego Jorku do Miami, przewożąc 163 osoby oraz 13 członków załogi. Lot przebiegał bez żadnych problemów, aż do momentu zbliżania się do lotniska w Miami. Załoga zauważyła awarię wskaźnika podwozia, ale nie zdawała sobie sprawy, że autopilot został przypadkowo wyłączony. Zamiast utrzymać wysokość, samolot stopniowo tracił wysokość, aż zderzył się z bagnami. Katastrofę przeżyło 75 osób, jednak 101 pasażerów, w tym kapitan Robert Loft i inżynier pokładowy Donald Repo, zginęło na miejscu. Była to pierwsza śmiertelna katastrofa szerokokadłubowego samolotu w historii lotnictwa. Jednak najdziwniejsze wydarzenia dopiero miały się zacząć. Kilka tygodni po katastrofie władze lotnicze odzyskały część wraku. Niektóre elementy samolotu zostały ponownie wykorzystane w innych maszynach we flocie Eastern Airlines. Wkrótce potem załogi i pasażerowie zaczęli zgłaszać niezwykłe zjawiska. Wielu pilotów i stewardess twierdziło, że widziało kapitana Roberta Lofta i inżyniera Donalda Repo na pokładach różnych samolotów. Wiceprezes Eastern Airlines osobiście rozmawiał z pilotem, którego później rozpoznał jako Lofta, choć ten zginął w katastrofie. Na jednym z lotów stewardesa zauważyła dziwnie zachowującego się mężczyznę w uniformie pilota. Był niesamowicie blady i milczący. Gdy próbowała z nim rozmawiać, po prostu zniknął. Incydenty te były tak częste, że firma postanowiła usunąć wszystkie części wraku zamontowane w innych samolotach. Od tego czasu nie zgłoszono więcej przypadków nawiedzonych lotów. Czy to były zwykłe halucynacje, czy może coś więcej?